Raz w roku, w okolicy Nowego Roku, dopada mnie myśl, a co gdybym w końcu zaczął zmieniać się w osobę, którą zawsze chciałem być? Popkultura podpowiada mi, że aby tak się stało, prawdopodobnie musiałbym się zmienić w znaczący sposób. Ale co jeśli klucz do prawdziwej zmiany jest gdzieś indziej, w drobnych, pozornie nieznaczących modyfikacjach codziennego trybu życia? Witajcie na moim kanale. Dziś porozmawiamy o książce Jamesa Cleara Atomowe nawyki. Książka jest przewodnikiem po budowaniu i utrwalaniu przydatnych nawyków i eliminowaniu szkodliwych. James Clear jest ekspertem w dziedzinie ludzkich zachowań, który twierdzi, że drobne nawyki, codzienne decyzje akumulują się i z czasem wpływają na to, kim się stajemy i jakie staje się nasze życie. Książka bazuje na przykładach ze świata sportu, biznesu i edukacji. Pokazuje mechanizmy, techniki i naukowe dowody na to, jak małe ulepszenia prowadzą do pełniejszego, szczęśliwszego życia. Bez zbędnego przyciągania. Na czym się dziś skupimy? W książce znajdziemy 6 kluczowych myśli. Po pierwsze, co jest lepsze? Małe, częste zmiany, czy duże, ale rzadkie zmiany? Po drugie, jaka jest prawda o rozwijaniu się? Po trzecie, dlaczego systemy są ważniejsze niż nasze cele? Po czwarte, dlaczego tożsamość jest kluczem do trwałej zmiany? Po piąte, jak wygląda proces budowania nawyków? Po szóste, jak można zbudować i kultywować przydatne nawyki i wyeliminować szkodliwe nawyki? Po pierwsze, co jest lepsze, małe, częste zmiany, czy duże, ale rzadkie zmiany? Mała zmiana Twoich codziennych nawyków może zaprowadzić Twoje życie w zupełnie inne miejsce. James Clear. Zdaje mi się, że za często chyba przeceniamy potęgę wielkiej zmiany, a nie doceniamy siły małych, pozytywnych modyfikacji, powtarzanych konsekwentnie przez długi czas. Jeśli codziennie poprawimy się tylko o 1%, to w skali roku staniemy się ponad 37 razy lepsi. Tak wygląda siła procentu składanego. Niestety działa to też w drugą stronę. Jeśli codziennie pogorszymy się o 1%, to po roku będziemy blisko zera. Sukces jest produktem codziennych nawyków, a nie jednorazowej transformacji. Dobre nawyki czynią czas Twoim sprzymierzeńcem. Złe nawyki czynią czas Twoim wrogiem. James Clear. Jaka jest więc prawda o posuwaniu się naprzód, rozwijaniu się? Kiedy zaczniemy rozwijać nową umiejętność, oczekujemy, że z biegiem czasu poprawa będzie rosła liniowo. Nie jest to jednak prawdą. W większości przypadków postęp jest nieliniowy. Niestety na początku, przez długi czas, zmiany są na tyle małe, że trudno je zauważyć. James Clear nazywa ten okres czasem frustracji. W tym okresie zdążyliśmy już zainwestować w proces budowy dużo pracy, czasu i zasobów. Ciągle jednak nie widzimy zauważalnych efektów. To często prowadzi do zniechęcenia, rozczarowania, a na końcu do poddania się. Kluczem do sukcesu jest w tym czasie cierpliwość. Po trzecie, dlaczego systemy są ważniejsze niż cele? Zapomnij o celach. Skup się na systemach. James Clear. Cel jest rezultatem, który chcesz osiągnąć. System zajmuje się procesami, które prowadzą do osiągnięcia celu. Wydaje się logicznym, że najlepszym sposobem osiągnięcia czegokolwiek jest wyznaczenie sobie konkretnych, mierzalnych, realistycznych celów. Co by się stało, gdybyś kompletnie zignorował swoje cele i skupił się wyłącznie na systemie, procesie? Czy mógłbyś wtedy osiągnąć sukces? W książce autor pokazuje, że z celami są zasadniczo 4 problemy. Po pierwsze, zwycięzcy i przegrani mają te same cele. Celem sportowców jest wygrać. Celem pracownika jest znalezienie pracy. Dlatego też to nieposiadanie celów wyróżnia wygranych. Po drugie, osiąganie celów to tylko moment w naszym życiu. Większość naszego czasu spędzamy w drodze do celu. Po trzecie, cele powodują zamieszanie i frustrację. Przedstawiają nam czarno-biały, nierealistyczny świat, w którym albo osiągamy sukces, albo porażkę. Po czwarte, cele, a ciągły proces doskonalenia się. Postanowiłeś sobie, że weźmiesz udział w maratonie, dobiegłeś do końca, ale co potem? Łatwo wtedy popaść w stagnację. W tym momencie dobry system pozwala na stały postęp. Cele są dobre do wyznaczania kierunku, ale systemy są lepsze w osiąganiu stałego rozwoju. James Clear. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w meczu sportowym. W każdej grze celem jest zdobycie jak największej liczby punktów. Ale byłoby absurdalne spędzenie całego meczu na wpatrywaniu się w tablicę wyników. Jeśli natomiast zignorujesz wynik, a skoncentrujesz się na procesie, to znaczy lepszej grze
lepszej strategii, wtedy prawdopodobnie skończysz mecz z lepszym wynikiem. Jak powiedział Bill Walsh, wynik sam o siebie zadba. Po czwarte, dlaczego tożsamość jest kluczem do trwałej zmiany? Są 3 poziomy zmiany zachowania. Pierwszy, najpłytszy, poprzez zmianę rezultatów. Na przykład zrzucenie wagi, napisanie książki, wygranie maratonu. Po drugie, poprzez zmianę procesu. Związane jest to z systemami i nawykami. Na przykład nowy sposób ćwiczenia, rozwijanie nawyku czytania. I trzeci sposób, najgłębszy, poprzez zmianę tożsamości. Tego, w co wierzysz o sobie i otaczającym świecie. Ludzie postępują zgodnie z tym, co wierzą na swój temat. Gdy zmiana opiera się na tożsamości, jest trwała i autentyczna. Twoje zachowanie wynika z tego, kim się czujesz. Jeśli uważasz się za osobę aktywną, regularne treningi staną się dla ciebie czymś naturalnym. Jak budować nową tożsamość? Zdecyduj, kim chcesz być. Określ to w prostych słowach. Jestem osobą aktywną, jestem osobą przedsiębiorczą. I teraz najważniejsze, codziennie potwierdzaj to swoimi działaniami. Nawet małe kroki mają znaczenie. Za każdym razem, kiedy piszesz linię kodu, przypominaj sobie, jestem programistą. Za każdym razem, kiedy przebiegniesz kilka metrów, przypominaj sobie, jestem biegaczem. Po piąte, jak wygląda proces budowania nawyków? Nawyk to automatyczna, powtarzalna czynność lub sposób myślenia, który rozwijamy poprzez regularne powtarzanie. Jest to zachowanie, które staje się niemal instynktowne i nie wymaga świadomego wysiłku ani zastanawiania się. Nawyki są formowane w pętli niekończącego się sprzężenia zwrotnego. Po pierwsze pojawia się bodziec, po drugie pragnienie, po trzecie akcja, po czwarte nagroda. Prześledźmy to na przykładzie. Bodziec może być dźwiękiem telefonu komórkowego. Pragnienie? Chęć dowiedzenia się, kto do mnie zadzwonił. Akcja? Podnoszę telefon i sprawdzam. Nagroda? Wiem, kto do mnie zadzwonił. Czuję się dobrze. Bodziec tak naprawdę może być wszystkim. Zapachem, dźwiękiem, dotykiem, uczuciem, miejscem, osobą. Z czasem nasz mózg upraszcza proces i łączy bezpośrednio bodziec z nagrodą. Wszystko pomiędzy staje się automatyczne. Im częściej powtarzamy działanie w pętli, tym bardziej utrwalamy nawyk i bardziej automatyczny się staje. Po szóste i najważniejsze, jak zbudować i kultywować pozytywne nawyki i jak wyeliminować negatywne. W książce znajdziemy 4 prawa budowania nawyków. Pierwsze prawo budowania nawyków. Uczyń nawyk oczywistym. Jeżeli chcemy coś zmienić, musimy być tego świadomi. Dlatego na początku autor poleca sporządzenie listy wszystkich nawyków. Następnie zaklasyfikuj nawyki do 3 grup. Nawyki pozytywne, które chcesz kultywować, neutralne, które po prostu są i nawyki negatywne, które chcesz wyeliminować. Do czasu, kiedy nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem i będziesz nazywał to przeznaczeniem. Carol Young. Badania wskazują, że ludzie nie rozwijają dobrych nawyków przez brak motywacji, ale przez brak jasnego planowania. Dlatego autor sugeruje jasne i przejrzyste planowanie. Przykład dobrego planowania. Codziennie o 6 rano przez godzinę będę czytał książkę w moim biurze domowym. Złe planowanie. W tym tygodniu będę czytał więcej książek. Możesz też wykorzystać istniejący już nawyk jako bodziec do rozpoczęcia nowego nawyku. Przykład. Po umyciu zębów wykonam 10 pompek. Zaprojektuj swoje środowisko tak, aby pomagało twoim nawykom. Bodźce, wyzwalające dobre nawyki, powinny być zawsze widoczne i oczywiste. Jeśli chcesz pić więcej wody, możesz umieścić w każdym pokoju butelkę wody ze szklanką obok. Środowisko jest niewidzialną siłą, która kształtuje ludzkie zachowania. James Clear. Drugie prawo. Uczyń nawyk atrakcyjnym. Naukowo potwierdzono, że im bardziej atrakcyjna i przyjemna jest czynność, tym bardziej prawdopodobne jest, że z biegiem czasu zmienia się w nawyk. Wiadomo również, że jesteśmy bardziej zmotywowani do działania, kiedy nasz poziom dopaminy wzrasta. Dopamina jest wyzwalana nie tylko, gdy doświadczamy przyjemności, ale także wtedy, gdy oczekujemy na coś przyjemnego. Używanie mediów społecznościowych, jedzenie fast foodów oraz branie narkotyków wyzwalają dużą ilość dopaminy,
co wiąże się z szybkim i trwałym budowaniem nawyków. Uczynienie naszego nawyku atrakcyjnym jest kluczowe w procesie jego formowania. Oczekiwanie na nagrodę za daną czynność popycha nas do działania. Połącz czynności, które lubisz, z tymi, które musisz zrobić. Na przykład słuchanie ulubionej muzyki podczas biegania. Po drugie, dołącz do grupy ludzi, w której dany nawyk jest normą. Stwórz motywujące rytuały. Rób to, co lubisz, zaraz po trudnej czynności. Trzecie prawo. Uczyń nawyk łatwym. Zmniejsz opór, zmniejsz ilość kroków stojących między tobą a dobrym nawykiem. Zacznij od małych rzeczy. Na przykład zamiast codziennie będę robił 100 pompek, zacznij od 5. Im mniej energii wymaga dana czynność, tym prawdopodobieństwo zbudowania nawyku staje się większe. Zaprojektuj środowisko w sposób ułatwiający przyszłe działanie. Naucz się kontrolować małe, ale kluczowe wybory. Przykład. Cel. Chcesz mniej oglądać Netflixa, a zamiast tego częściej czytać książki. Mały, kluczowy wybór. Gdy siadasz na kanapie, sięgasz po pilota, który leży na stoliku i dla relaksu włączasz Netflixa. Jak to kontrolować? Usuń pilota ze stolika i schowaj go do szuflady. Połóż książkę na kanapie lub stoliku, tam, gdzie wcześniej był pilot. Nawet ten drobny wybór, co jest na widoku, wpływa na to, co zrobisz dalej. Wykorzystaj też zasadę 2 minut, która polega na tym, że modyfikujesz czynność do czasu, kiedy jej minimalistyczna wersja będzie zajmowała tylko 2 minuty. Przebiegnięcie 5 km o 6 rano zostanie zmodyfikowane do założenia butów do biegania o 6 rano. Najważniejsze jest początkowe zakotwiczenie nawyku. Potem będzie łatwiej modyfikować i dodawać trudności. Czasem nie chodzi o wielkie plany. Czasem wystarczy pierwszy mały krok. Autor zachęca również do automatyzacji swoich nawyków i inwestowania w technologię. Przykład automatyzacji nawyku. Cel. Chcesz regularnie oszczędzać pieniądze. Automatyzacja. Ustaw automatyczne przelewy z konta głównego na konto oszczędnościowe tuż po otrzymaniu wypłaty. Na przykład 10% pensji wędruje na konto oszczędnościowe bez Twojego udziału, co miesiąc automatycznie. Efekt. Nawyk oszczędzania dzieje się bez myślenia o nim. Ostatnie 4. prawo budowania nawyków. Uczyń nawyk satysfakcjonującym. Nagradzaj się za pożądane zachowanie. To, co jest natychmiastowo nagradzane, jest powtarzane. To, co jest natychmiastowo karane, jest unikane. James Clear. Zastąp negatywne nawyki błogim lenistwem. O co tu chodzi? To podejście polega na tym, że zamiast robić coś szkodliwego lub nieproduktywnego, wybierasz niewymagającą, ale mniej destrukcyjną alternatywę, która pozwala ci się zresetować, ale nie pogarsza sytuacji. Efekt. Nadal się relaksujesz, ale nie wciągasz się w pętle dopaminy i rozpraszaczy. Z czasem zaczynasz bardziej świadomie wybierać, co robisz z czasem po pracy. Monitoruj swoje nawyki. Rejestruj postępy. Nie przerywaj łańcucha działania. Na przykład, chcesz rozwinąć nawyk codziennego ćwiczenia przez minimum 20 minut. Kup zwykły kalendarz ścienny albo użyj aplikacji do śledzenia nawyków. Każdego dnia, gdy wykonasz ćwiczenie, stawiasz X w kalendarzu. Po kilku dniach zobaczysz łańcuch Xów. Zasada brzmi: nie przerywaj łańcucha. Choćbyś miał zrobić krótszy trening, zrób coś, by nie opuścić dnia. Co daje monitorowanie? Namacalne postępy bardzo motywują. Nie chcesz przerwać serii. Budujesz poczucie ciągłości i tożsamości. Jestem osobą, która nie odpuszcza. Nigdy nie opuszczaj 2 razy z rzędu. Natychmiast powracaj na właściwą ścieżkę działania. Błąd jest ok. Nawyk nie znika przez jedną wpadkę, ale nigdy nie odpuszczaj 2 razy z rzędu. Tak zaczyna się nowy, negatywny nawyk. Prześledźmy następujący przykład. Twój cel to biegać codziennie przez 15 minut, ale we wtorek zaspałeś i nie biegałeś. Zasada. Zamiast myśleć, trudno, jutro może też nie dam rady, w środę robisz dosłownie wszystko, by wrócić na trasę, nawet jeśli masz mniej czasu. Nie pozwalaj, by jedna przerwa zniszczyła twój nawyk. Jak wyeliminować szkodliwe nawyki? Ogranicz kontakt z pokusami. Wyeliminuj ze swojego środowiska bodźce wyzwalające złe nawyki. Zmień sposób myślenia. Podkreślaj korzyści płynące z unikania złych nawyków. Zamiast myśleć, nie mogę już scrollować telefonu przed snem, pomyśl, kiedy nie używam telefonu wieczorem, śpię głębiej i budzę się bardziej wypoczęty. Zwiększaj wysiłek w przypadku złych nawyków. Zwiększaj ilość kroków między tobą
A złym nawykiem. Użyj mechanizmu zobowiązania, aby ograniczyć Twoje wybory do tych, które Ci służą. Przykład. Chcesz regularnie ćwiczyć 3 razy w tygodniu. Mechanizm zobowiązania. Zapisz się na zajęcia fitness. Opłać je z góry za cały rok i umów się z kolegą, że będziecie chodzić razem. Znajdź kogoś, kto będzie sprawdzał, jak dotrzymujesz swoich postanowień. Cel. Chcesz codziennie przez 30 minut uczyć się angielskiego. Rozwiązanie. Umawiasz się z przyjacielem, że codziennie wieczorem wysyłasz mu wiadomość z jednym nowym słówkiem i krótkim zdaniem, które ułożyłeś. Jeśli nie wyślesz, fundujesz mu kawę. Stwórz mechanizmy, które sprawią, że złe nawyki będą dla Ciebie nieprzyjemne i publicznie znane. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego odcinka.